na trening. Damy czadu dzisiaj. Witam. Kolejny temat, spowiedź mistrza, część druga. Tak jak mówiłem, ja muszę to, nazwałem to spowiedzią, bo muszę pewne rzeczy wyżygać, muszę Wam powiedzieć to, co mnie dręczy. Możliwe, że będzie kwik, może będą niektórzy krzyczeć, że złe rzeczy opowiadam. Potraktujcie to tak, że ja jestem starszym facetem z początkiem demencji. Możliwe, że głupoty opowiadam, możliwe, że fabularyzuję coś. Pierwsze, tu jest dużo tematów. Bezstresowe wychowanie, stop przemocy i wszystko inne. Ale to się wszystko wiąże z samoobroną. Pierwsze, denerwuje mnie te hasło stop przemocy. Oczywiście cieszę się, że kobiety ćwiczą, że robią coś, że są strażnikami tego ogniska domowego, bo to zostało w nas wycięte. Jedynie chyba kobiety zachowały jeszcze jakąś taką odrobinę tej intuicji i chcą się bronić. A dlaczego mówię stop przemocy? No wyobraźcie sobie, że sekcja bokserska miałaby wszędzie jakieś napisy: nie uderzaj, ten cios może zrobić krzywdę, to boli. Czy oni osiągną jakieś sukcesy? No nie. Dlaczego nie ma hasła broń się sama, broń się sam, brońmy się razem? Tylko stop przemocy. Do kogo to jest ten stop przemocy? Co przyjdziecie i weźmiecie plakacik i panie bandyto, proszę się uspokoić, bo my tu mamy takie hasło stop przemocy, a ten bandyta nie znają, nie pani mają, nic Forstein. A jeszcze będzie miał kręcone włoski i po solarium. No kurczę. Co chciałem? Może zacznę od początku. Odruch obronny jest nam dany genetycznie. My rodzimy się z tym odruchem. Już cały test Akbara, Akbara chyba. Jak się dziecko rodzi, to się pociąga go za nóżkę, on podnosi rączki. To jest odruch obronny. Wszyscy mamy wpisane w genach walkę, obronę. Jeżeli trzeba, to nawet zabijamy. Jesteśmy zwierzętami. Patrzcie, małe zwierzątka, czyli pieski, kotki, świnki, one ciągle walczą, ciągle biegają, ciągle rywalizują. A u nas jest od dziecka zabraniane. Nie, nie wolno, nie wolno. Dlaczego? Dlaczego? Wycinają w nas, kastrują ten odruch obronny. A później idą i chcą się ćwiczyć samoobronę. Ja mówię, nie trzeba, żeby umieć się bić, nie trzeba wcale trenować. Czy ktoś kiedyś trenował? Czy jakaś gospodyni domowa trenowała sztuki obrony, a teraz gospodynie domowe trenują? Przecież jakby kiedyś ktoś wszedł do takiej babki do kuchni, to by dostał pogrzebaczem, patelnią, a i siekierę miała pewnie. Albo jeszcze smalcem by go polała tu gorącym. No tak. Patrzcie, co jeszcze mówię o tych dzieciach. I co daje to, że te dzieci się ciągle walczą. Te dzieci, te na przykład małe pieski, uczą się tak, rywalizacji, obrony, walki, dodatkowo wygrywania, przegrywania. Co ma jeszcze z tym związek? Bo bezstresowe wychowanie. Wiecie, jak my byliśmy chowani kiedyś? Wiem, że to jest strasznie nie, jakby to powiedzieć, nieideologiczne, to co ja teraz powiem. Wbrew teoriom obecnym, ale przez setki lat tak byliśmy chowani. Była nagroda i była kara. I każdy dzieciak wiedział, że jak zrobi coś źle, to dostanie klapsa. Byliśmy wychowani, ja to mówię, zapytajcie się, jeżeli macie 30 lat, to swoich rodziców, bo to gdzieś już od 30-40 lat, a jeżeli jesteście młodzi, zapytajcie dziadków, jak oni byli chowani. Większość rodzin to była tak: ojciec pił, lał matkę, matka lała dzieci, albo razem nas lali. W szkole było to samo, tłukli nas, ale była kara, ale była też i miłość. Czy ktoś słyszał w tamtych czasach, żeby dzieci popełniały samobójstwa, miały depresję, chodziły do psychologa? Ja nie słyszałem. Wiecie dlaczego? Bo to dziecko musiało to wszystko przepłakać, przerobić w kącie samo ze sobą. Teraz nie wolno. Wszystko jest stop. Od przedszkola. Bezstresowe wychowanie. Pierwszy raz, bo tak się nad tym zastanawiałem, widziałem to w 70 latach,
bo to było wprowadzone najpierw przez te wszystkie skandynawskie kraje. Byłem jako dziecko, nie wiem, miałem parę lat, z rodzicami chyba w Gdyni i tam taki Szwedzi łazili z butelkami, z flaszkami, wszyscy nabombani darli się, ale nikt na nich uwagi nie zwracał, bo prawdopodobnie u nich ten alkohol był albo zakazany, albo mało, nie wiem. U nas można było, nie? No i taki Szwed bardzo był uradowany i takiego marynarzyka zaczepiał. Ja jako ten dziecko tak stałem, się przyglądałem, mówię, czemu ten marynarz tak nie reaguje w ogóle, ani to. On tak odchodził, on taka sierotka, nie? A ten mu chciał zabrać czapkę, bo chciał pewnie se przymierzyć. No i w końcu, że ten mu nie chciał dać tej czapki, no to mu strącił. Ten mu od razu przywalił 2 razy, mówi, co, orzełka strąciłeś. No, podniósł jeszcze, przechodnie przechodzili, co, orzełka ci strącił, no to mu jeszcze tam dokopali. Siedział na środku chodnika i płakał. Nie wiem, no możecie mi napisać, czy jest, kiedyś było coś takiego, czy to jest prawda. Kiedyś było, że za strącenie czapki milicjantowi była kara. No i wiadomo, że to było poniżenie orzełka. Tak samo wśród wojskowych. Drugie takie zdarzenie właśnie z tymi wikingami, którzy kiedyś też byli wikingami, a teraz stracili zęby. Pojechaliśmy do chyba 90 lata, po dyskotece szybciej skończyliśmy, pojechaliśmy do kolegów w Nowotelu. Kiedyś były takie dla młodych, to mówię, Nowotele, takie w PRL-u stworzone zajazdy, gdzie obcokrajowcy tam spali, mogli tam się zabawić. Wchodzimy, taka cisza, kumpel stoi oparty o szatnię, drugi siedzi w fotelu. Ja mówię, co tak cicho? No, patrzę pod ścianą, 3 gości, takich 2-metrowych, siedzi i płacze. Ja mówię, co się stało? A on mówi, to mówi Szwedzi, mówi, rzucali, płacić nie chcieli, dostali po prostu na żołądek, 1, 2, 3 i siedzą i płaczą, mówi, bo oni, wiesz, bezstresowe wychowanie, to nie jak dzieci, jak dostanie, to płacze, nie? No ktoś powie, że to nieprawda, no tak było. Z drugiej z tymi bezstresowymi wychowaniami. Idę przez park. No i takie małolaty, no nie wiem, 11, 12 max lat, łamią drzewka. Mówię, czemu te drzewka łamiecie? A on mi mówi, a co cię to obchodzi? A drugi mówi, nie twoja sprawa. No to musiałem zareagować. No myślę, że już więcej nie będą łamać. Powiedziałem takiej pani, która tam chodzi do tego parku, mówię, że właśnie pogoniłem małolatów, bo drzewko łamali. Ona mówi, że... On mówi, to ma pan szczęście, bo mnie gonili z kijami, rzucali kamieniami i wyzywali od starej. Mówi, ledwo mi się udało uciec. To jest właśnie bezstresowe wychowanie. Nie ma kary, nie ma kary. Następna opowieść. Też. Niekoniecznie nie wiem, czy prawda, czy nieprawda. Przychodzę do dyskoteki. DJ mówi, tam taki młody stoi i wiecznie się zwiesza na kolumnie. Weź mu powiedz, żeby się nie zwieszał. On powiedział, że mi wpieprzy, żebym spadał. No idę mu, zwracam uwagę, to mówi, ty stary, spadaj, tu, tego. No gdzieś tak miałem około 50. Drugi raz mu zwracam uwagę, nie. Trzeci raz też mówi, że zrobi ze mną wszystko, co będzie chciał i w ogóle to mogę się na drzewo. No to mówię, pozwól no kolego tutaj na zaplecze. Znaczy zaplecze, no taki korytarzyk był. No więc jak ty się zachowujesz? A on, zaraz ci tutaj coś. No to dostał klapsa, zjechał, siadł na dupie i zaczął płakać, wyobraźcie sobie. Zaczął płakać i mówi, dlaczego mnie pan uderzył? Mnie w życiu jeszcze nikt nie uderzył. Mnie nawet tata nie bije. Ja mówię, tak? Tak cię tata wychował? Mówi, tak macie, taką masz kulturę w sobie? Ja mówię, przyprowadź tego tatę, to też dostanie klapsa, nie? Mówi, co to jest? Następne opowieść. Tak mówię, no ja te opowieści możecie wierzyć, możecie nie wierzyć. To z kolei jest opowieść, to stop przemocy. Można by powiedzieć karykaturalnie. Wyrzucam gościa z dyskoteki. O, oczywiście niektórzy są tacy, że po alkoholu są tak rozbawieni, że wszedł na środek parkietu i zaczął popychać wszystkie pary, kopać i straszny uraz z tego miał. No to go ciągnę do wyjścia. Oczywiście się zapierał w drzwiach. Wyciągnąłem go na zewnątrz, patrzę, leci taka babka. No taki, no, w średnim wieku. Proszę go zostawić, tak nie wolno, niech pan tak nie robi. No bo wiadomo, bramkarz wyciągnie gościa, żeby go skatować, nie? Nie wolno, co pan robi? Ja mówię, to go pilnuj.
On ją złapał za grdykiem i to jest stara K. Ta najpierw zatkało ją. Ja mówię, może się obroni, skoro taka jest ideowa. No ale niestety zaczęła krzyczeć: ratunku, ratunku. No, uwolniłem ją i mówię: ty głupia babo, uciekaj szybko. Nie? Szybko uciekła. Ja uważam, że zdała egzamin. Dwie najważniejsze cechy: krzyczała głośno i szybko uciekała. Fakt, że mi nie podziękowała, no ale cóż, teoria, praktyka. Weźcie to sobie do głowy. Drugie, co jeszcze jest, to może nie chcę nikogo obrazić, ale uczycie się na tych kursach, a nigdy nie widzieliście prawdziwego ataku. Drugie, uczą was chłopcy, którzy nigdy się nie bili. Ja nie mówię, ja się bardzo się cieszę, że cokolwiek ludzie robią, że idzie to do przodu. Tak samo, jeżeli traficie na dobrego trenera, który jest taki ideowy, który jest inteligentny, potrafi dobierać różne sekwencje, fakty, to on was nauczy. On nie musi się bić, bo wcale nie musi się bić, rozumiecie? Ja akurat trafiłem, tak mnie życie potoczyło, że robiłem. Musiałem, nie musiałem na tych bramkach 25 lat. I nie jestem takim jakimś niedzielnym, tak jak większość tych bramkarzy, że robili tylko w weekendy. Ja robiłem całe dnie, najwięcej robiłem 3 miesiące bez przerwy. Ani się nie chwalę, ani się nie żalę. Po prostu cieszę się, że to przeżyłem i teraz mogę wam o tym opowiadać i kupę takich rzeczy, można powiedzieć, praktycznych. Tak jak mówiłem, trenerzy mówili: stój i obserwuj. I obserwowałem. Następny temat, taki... jeszcze jedną o takiej babce, też podobnej. To jest sprzed paru miesięcy. Ochraniarz złapał złodzieja. Gdzieś pod Lidlem. I go wytarkał, szarpie się z nim, szarpie. No i taka babka tak samo, podobna do tamtej. Stanęła, tak wiesz, podparła się pod boki i mówi tak: proszę w kolano, niech go pan w kolano kopnie, niech go pan w kolano kopnie. Ja mówię, no ubaw będzie, nie? Nauczyła się na kursie, że pewnie ktoś jej powiedział, że kopnięcie w kolano, no to już w ogóle. Proszę, tylko nie w kolano, nie, tylko nie w kolano, już będę grzeczny, nie będę, pójdę do pracy, nie będę kradł. Co wy ludzie? Może taką babcię boli, jak ją ktoś w kolano trąci. Wy sobie nawet nie wyobrażacie, jak człowiek pod wpływem adrenaliny, nic nie czujesz, nic. Bo większość ludzi nie dostała w pieprz. Nie powiem w pierdol, bo to nieładnie. A ja dostałem. I miałem takie coś. Powiem wam, że się nawet nie czuję. Mnie tam 4 obrabiało. Może kiedyś wam o tym opowiem. Dlaczego nie? Skoro spowiedź, to spowiedź. Dobra. Teraz taki mocny temat. To też powiem. Nie wiem, czy prawda, czy nieprawda. Słuchajcie. Jeżeli ktoś przyjdzie do was do drzwi i będzie wam kopał po drzwiach i mówi: otwierać, otwierać, wiemy, że tam jesteście, oddajcie nam wszystko, a macie pod opieką 2 dorastające córki, chore dziecko, cały swój majątek, oczywiście internet nie działa, bo wszystko to się zawali niedługo. Internet może nie działać, może nie być prądu, a policja będzie zajęta swoimi sprawami. Co zrobicie? Moja mama, moja babcia, jedna, druga wiedziałaby, co zrobić. Ja wam zaraz opowiem taką, może to jest wymyślone przeze mnie, może nie, ale z dyskoteki, bo to jest mi najbliższe. Wyrzucona została ekipa, konkretna ekipa, goście konkretni, no i nie mogą tego przeżyć, kopią nam po drzwiach, walą. A kolega z ulicy, może nie powiem z ulicy, kolega ulicy, człowiek, który przeżył wiele rzeczy w swoim życiu, mówi: chłopaki, ja to załatwię, tylko odsuńcie się od drzwi i otwórzcie szeroko te drzwi. Wziął nogę od stołu, otworzone drzwi zostały otwarte, a największy bandyta wsadził głowę, było tylko bam, zapadła cisza, zrobił 3 kroki do tyłu, klęknął, łapał się za głowę i mówi: ja już nic nie chcę. I z pomiędzy rąk trysnęła krew. Reszta też już nic nie chciała. Czy któraś z was będzie w stanie to zrobić? Będzie w stanie tak postąpić? Będzie w stanie bronić
własnego honoru, czci dzieci, własnej majątku? Czy dalej będziecie mówić stop przemocy i tak nie wolno? Nie. Będziesz musiała mieć argumenty, przerobić sobie w głowie i mieć argument w ręku. No tak. Nie da się inaczej. I jeszcze jedną opowieść, taką może już na koniec, taką, bo to też mówiłem o tym, że nie trzeba wcale ćwiczyć, nie trzeba wcale walczyć, żeby się umieć obronić. To jest autentyczna już opowieść. Przychodził do mnie taki kiedyś chłopak, ja nawet nie pamiętam, bo to lata temu, może z 30 czy więcej lat. Tak ciekawe życia. No i z nim rozmawiałem o różnych rzeczach i mówi, przyjdę do ciebie na trening. Ja mówię, no wpadnij. No i tak był, parę treningów. Mówi, fajne to jest, ale no to trzeba jednak się dużo uczyć. Ja mówię, no trzeba. On mówi, ja bym chciał zobaczyć, jak wy się tak naprawdę bijecie. Ja mówię, to nie jest nic ciekawego. Mówię, to jest, wiesz co, to jest jak gdyby... No tak jakbyś chciał zobaczyć, jak ja się wypróżniam, nie? To jest sprawa bardzo osobista. No ale dobra, ja mówię, to ale musisz to być całą dyskotekę, bo ludzie dopiero pod koniec dyskoteki to te całe frustracje z nich wychodzą, agresywne frustraty wychodzą na środek, ludzie mają problemy do wszystkich. No i takie jeden tydzień nic, drugi tydzień nic, na trzeci dzień była taka konkretna haja, konkretna zadyma. 7-8 osób się lało. Wpadliśmy, oczywiście posprzątaliśmy to wszystko. Ja taki zasapany podchodzę do niego i mówię, co, przejebane, nie? A on mówi, przejebane, tak się cały trząsł z tych emocji. Ja mówię, nie było żadnej techniki. On mówi, no nie było. Ja mówię, no to... Nie, on mówi, no to po co trenować? Ja mówię, właśnie dlatego trzeba trenować. I tym pozytywnym chciałbym skończyć, chociaż jeszcze jedno pytanie mam. Macie już plecak ucieczkowy? Pamiętajcie. Czy ktoś wie, po co, dlaczego i na co? Czy wtedy nie będziemy musieli też postąpić i się bronić? Odrzucić wszystkie te nasze ideologie durne? Dziękuję. Przemyślcie temat.